Witam na kanale Ogrodis M. Czy na swoich uprawach zauważyliście takie dziwne dziurki? Jedne są większe, drugie mniejsze. Nie wygląda to na dzieło ślimaków. Są małe, wygryzione w środku. Nie ma śladów śluzu. Co to może być za szkodnik? To może być sprawka pchełek ziemnych. Jeśli nic z nimi nie zrobimy, mogą wyrządzić wiele szkód w naszym warzywniku, zwłaszcza na roślinach kapustnych. Ostatnio poznałam ekologiczny sposób na zwalczenie tego szkodnika. W tym odcinku o nim powiem. Jak przygotować ekologiczny oprysk na pchełki ziemne, jak go stosować, jak on u mnie się sprawdził. O tym wszystkim postaram się powiedzieć. A więc zapraszam. Pchełka ziemna to mały chrząszcz, który atakuje głównie rośliny kapustne. Jego larwy żywią się liśćmi roślin, powodując znaczne szkody w uprawach. U mnie duże spustoszenie wyrządził na kapuście pekińskiej i pak choi. W kwietniu miałam je przykryte włókniną i po odkryciu ukazał mi się taki widok. No przykry, no ale cóż, takie życie. Poza tym uszkodzone zostały liście rzodkiewki, rzodkwi, mizuny. Zauważyłam też dziurki na grochu. Mniej, ale widzę, że też pchełka ziemna nim nie pogardzi. Pchełki zabrały się nawet za moje rozsady. Begonie są wygryzione i zniszczyły kilka bazylii. Sprawa jest więc poważna, trzeba walczyć z tym szkodnikiem. Walka z pchełką ziemną może być trudna i wymaga stosowania różnych środków chemicznych, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Na szczęście istnieje naturalny sposób na pozbycie się pchełki ziemnej, a mianowicie piołun. Piołun jest rośliną znaną od wieków ze swoich właściwości leczniczych oraz odstraszających insekty. Jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że piołun może być również skutecznym środkiem w walce z pchełką ziemną. Roślina ta posiada silny zapach, który odstrasza owady i może być skutecznym środkiem odstraszającym pchełkę ziemną od roślin kapustnych. Piołun można wykorzystać na kilka sposobów. Można posadzić go obok roślin, które chcemy chronić przed pchełką ziemną. Można również przygotować wywar z piołunu i opryskać nim rośliny. Pierwszy sposób próbowałam wykorzystać, sprawdzić, ale nie udało mi się to. Znalazłam piołun, wsadziłam do ogrodu, ale zjadły go ślimaki doszczętnie, nic z niego nie zostało. A więc weszłam w internet i zaczęłam szukać. Susz z piołunu jest dostępny w przystępnej cenie. Opakowanie jest dość spore, 200 gram, starczy na długo. Warto go mieć, gdyż jak zapewnia sprzedawca, preparat przeznaczony jest nie tylko przeciwko pchełkom ziemnym, ale również przeciwko gąsienicom, motyli i mszycom. Jak stosować? 300 gram suszu zalać 10 litrami wody. Ja mam 2-litrowy opryskiwacz, więc dostosowałam proporcje do niego. Łyżkę suszu wsypałam do kubka i zalałam wrzątkiem. Przykryłam i odstawiłam do ostygnięcia. Następnie odcedziłam roztwór. Dobrze jest zrobić to przez gazę, by zatrzymać wszelkie drobinki rośliny. Opryskiwacz nie będzie się zatykał wtedy, to ułatwi nam pracę. Po przestudzeniu, odcedzeniu przelałam napar z piołunu do opryskiwacza, dolałam wody i opryskiwałam rośliny. Starałam się rozpylić preparat po całej glebie, nie tylko wokół zaatakowanych warzyw. Opryskałam cały ogród. Po tygodniu zabieg powtórzyłam. Oprysk z piołunu ma wiele zalet. Jest od razu gotowy do użycia. Jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt, owadów zapylających. Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności. Chociaż piołun jest stosowany w ziołolecznictwie, ale pamiętajmy o tym, że niektórzy z nas mogą być na niego uczuleni. Każdy organizm inaczej reaguje, poza tym nie można przedawkować. Trzeba stosować się też do proporcji. Ogólnie oprysk z piołunu nie wymaga zachowania okresu karencji. Opryskane rośliny można spożywać
bez ryzyka, nawet bezpośrednio po zabiegu, ale tak jak ze wszystkim, trzeba zachować ostrożność. Trzeba też pamiętać o tym, że warzywa zebrane zaraz po oprysku, czy to sałata, mizuna, czy rzodkiewka, mogą mieć gorzkawy posmak. To jest charakterystyczne dla piołunu. Zresztą zapach też jest specyficzny dla tej rośliny. Pozostaje pytanie, na ile ten oprysk okazał się skuteczny. Tak to wyglądało przed opryskiem pak choi i kapusta pekińska. Usunęłam posiadkowane liście i opryskałam. Teraz po dwukrotnym użyciu wygląda tak. Uważam, że znacznie lepiej. Liście wyrastające od środka już nie są pogryzione. Te na zewnątrz no to jeszcze mają pozostałości, ale ogólnie wygląda to lepiej. Lepiej wyglądają też rzodkiewki. Nie są tak pogryzione jak były. Mizuna też wygląda ładnie. Także uważam, że oprysk jest skuteczny. Wiadomo, że to jest oprysk ekologiczny, naturalny. Nieraz trzeba kilkakrotnie popryskać, żeby osiągnąć efekt, ale najważniejsze, że to nie jest metoda szkodliwa dla nas, dla zwierząt, dla pszczół. I to jest w tym najważniejsze. Żałuję tylko jednego, że tego oprysku nie zrobiłam wcześniej, jak roślinki były wsadzone do ziemi. Powinnam wówczas spryskać cały ogród i nie miałabym takich strat. Wniosek jest taki, że piołun może okazać się skutecznym środkiem w walce z pchełką ziemną, ale należy stosować go z rozwagą i zgodnie z zaleceniami. Dzięki właściwościom odstraszającym owady, pasożyty, piołun może pomóc utrzymać nasze ogrody w dobrej kondycji i chronić rośliny przed szkodnikami. Jestem ciekawa, czy korzystaliście kiedyś z tej metody, czy w ogóle macie taki problem jak pchełki ziemne. Jeśli tak, to jak sobie z tym radzicie? Myślę, że warto swoją ogrodową apteczkę uzupełnić o zawartość piołunu, dlatego że może on się okazać pomocny w walce nie tylko z pchełką ziemną, ale i z innymi szkodnikami. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Życzę wszystkim obfitych plonów i jak najmniejszych strat w uprawach. Do następnego odcinka.